Siemanko, z tej strony Długi, witam Was na kanale Ganges. W tym odcinku chciałbym Wam pokazać, jak czyści się i konserwuje pistolet Glock. Będzie to nowa seria mówiąca o higienie broni palnej. Nie mam zamiaru tutaj pokazywać, jak z tą bronią się bardzo pieścić, jak ją myć przez pół godziny. Pokażę Wam, jak to się robi szybko i na warsztacie. Jeżeli oczywiście broń nie jest jakaś bardzo zasyfiona, tylko po prostu chcemy ją utrzymać w czystości, to będzie to raczej zawsze działać. Jeżeli broń będzie po półrocznym strzelaniu i nieczyszczeniu, to będziemy musieli włożyć troszeczkę więcej serca w samo czyszczenie. Co nam się przyda do całości przedsięwzięcia? Wycior, filce w tym przypadku 9 mm, sprężone powietrze, smar twardy, benzyna ekstrakcyjna w sprayu. Tutaj mam benzynę ekstrakcyjną wlaną do kuwetki spożywczej, olejek do broni i cleaner, który wyczyści nam cały ten nagar. Nie powiem Wam, co to są za marki, ale jak trochę już strzelacie i czyścicie broń, to pewnie się domyślicie. Dodatkowo pędzelek, szczoteczka do zębów, możemy użyć innych szczotek. W tym wypadku, jak broń nie jest bardzo brudna, wystarczy miękka szczoteczka do zębów. Jeżeli będzie ten nagar i syf już ciężko nam wyczyścić, to przydadzą się szczotki stalowe lub inne twarde. No i patyczki do uszu, żeby nasmarować broń w tych miejscach, w których chcemy nasmarować. Jeszcze używam smaru miedziowanego, tu akurat w przypadku Glocka. Dobra, jedziemy. Rozbieramy sobie broń. Standardowo. Wszystko, jeżeli jest brudne, bardzo, przyjmijmy, że nasza broń jest w miarę czysta. Moglibyśmy to ogólnie pominąć, ale na potrzeby filmu Wam pokażę. Bierzemy sobie cleaner, psikamy elementy, ślizg nabojowy, lufa w środku, odkładamy, rozbieramy zamek. Pamiętajcie, że muszę mieć rację, mówiąc co robię, bo mam czarne rękawiczki, wyglądam jak profesjonalista, więc już samo to daje mi plus 10 do zajebistości. Wyciągamy, pazur wyciągu, rozebrany praktycznie cały pistolet, popsikamy to cleanerem, żeby delikatnie zareagowało przez chwilę. Teraz możemy rozebrać, w sumie to pokażę Wam też, jak to się robi. Możemy rozebrać magazynek, to jest magazynek akurat Magpulowski, więc jego dużo prościej się rozbiera niż magazynki glockowskie. Magazynki glockowskie trzeba na dodatek ścisnąć tutaj z boku, ponieważ one mają takie dwa zaczepy, które nie pozwolą nam na sunięcie denka magazynka. Ten bez problemu wciskamy. No, dawaj, złaś. Patrzcie, pokona mnie najprostszy magazynek. Co jest? No. Głupi ja. Nie w tą stronę, hehe. Dobra. Zależy, jak bardzo brudny jest magazynek. Ten jest akurat czysty, więc nie będziemy bardzo się nad nim pastwić. Jest rozłożony, zaraz go przejedziemy lekko benzynką. Powiedzmy, że już nam zareagowały rzeczy z zamka z naszym cleanerem, więc ja osobiście wszystko wrzucam do kąpieli w benzynie. Jeżeli czujecie taką potrzebę, żeby rozłożyć dodatkowo iglicę i ją wypucować, bo jest bardzo brudna, zapraszam na mój poprzedni filmik, tam Wam pokazuję, jak to się robi. Zamek też możemy wrzucić, nic mu to nie zaszkodzi. Dobra, mamy, już nam górna część pistoletu się kąpie. Teraz rozłożymy szkielet. Wyciągamy kołki. Jeden kołek. Drugi kołek. Trzeci kołek. Pozbywamy się bloku ryglowego i wyciągamy cały system spustowy. System spustowy polecam rozpiąć, żeby dotrzeć do większej ilości miejsc, które mogą być brudne. Wyciągamy, no możemy wyciągnąć. Nie musimy tego robić do takiego
podstawowego czyszczenia, ale wyciągniemy jeszcze przerywacz. Mamy wszystko porozpinane. Powiedzmy, że broń była troszkę brudniejsza. Potraktujemy ją preparatami. Niech sobie one reagują. Jak one reagują, to bierzemy się za mycie zamka. Jak broń nie jest bardzo brudna, sam pędzelek wystarczy. Przejeżdżamy. Parę razy przejeżdżamy. Skupiamy się na takich miejscach jak gniazdo pazura wyciągu. O. Dobra. Zamek mamy umyty. Jeżeli dalej będzie z niego kapało czarne błoto, to znaczy, że jeszcze gdzieś tam jest ten brud. Jeżeli benzyna, która z niego kapie, jest czysta, to znaczy, że zamek jest umyty. Zresztą będziecie widzieli, czy już mu starczy, czy jeszcze nie. Do tego właśnie fajne jest sprężone powietrze, bo żeby nam on cały nie sekł, nie obciekał, to i po sprawie załatwione. Odkładamy sobie. Jeżeli coś jest brudniejsze i wymaga troszeczkę więcej czyszczenia, to wtedy używamy szczotki zamiast pędzelka. Żerć akurat się bardzo nie brudzi, więc odkładamy. Bezpiecznik iglicy, no powiedzmy, że był brudny. Czyścimy go szczotką. Pazur wyciągu. No, z pazurem przeważnie jest tak, że jednak on tego syfu dostaje, więc zwróćcie na niego uwagę, żeby tam nie zostawić mu nagaru gdzieś w różnych miejscach. Pazur wyczyszczony. Żerć pazura wyciągu, która właśnie mi się rozpięła, też jest czysta. Odkładamy. Sprężyna samoczynnego bezpiecznika czysta. Zostało nam coś w kuwetce. Została nam płytka oporowa czysta. Odkładamy. Jak zamek mamy wyczyszczony, a te preparaty nam tu zareagowały, zmieniamy kolejność. To, co było, wrzucamy do benzyny. Niech nam zejdzie cały ten cleaner w tej benzynie. Mamy lufę. I teraz tak, zwracamy uwagę na to, jak wygląda ślisk nabojowy. Jeżeli ślisk jest brudny, to szczotkujemy go do momentu, aż się nam wyczyści, aż cały nagar zejdzie. Jeżeli nie chce nam zejść miękką szczotką, to często trzeba użyć stalowej, ewentualnie jakieś po prostu szczotki z twardym włosiem, żeby się tego pozbyć. Tu jest teraz wszystko pięknie, elegancko, wszystko jest czyste, nie ma żadnego nagaru. Ślisk nabojowy wyczyszczony. Przechodzimy do lufy. Do lufy było wcześniej napsikane tym cleanerem, więc wszystko już w środku zareagowało. Jeżeli taki cleaner nie podoła temu, co jest w środku lufy, to polecam zaopatrzyć się w jakieś preparaty, które czyszczą powierzchnię z węgla, z tego całego nagaru, jakieś carbon removery, ewentualnie z resztek miedzi. Czyścimy lufkę. O, widzimy, że nasz filtr jest lekko brudnawy. Ogólnie czyścimy lufę do momentu, aż filce będą czyste. W tym wypadku widzę, że już drugi powinien wyjść stąd czysty. Pierwszy ściągnął ten taki główny nagar, który był w środku. Czyścimy lufkę, przejeżdżamy. No, jeszcze trochę syfu tego wyszło. Dobra. Następny filtr. Ogólnie polecam Wam tą broń czyścić w miarę często, ponieważ no jednak wydłuża to jej żywotność, szczególnie jak kupicie nową klamkę i wiecie, że w sumie od początku zajmujecie się nią Wy, to wiecie, że no fajnie jest jednak dbać o coś, na co wydaliście pieniądze i z czego korzystacie, bo jednak ta broń powinna być niezawodna, a czym jest brudniejsza, tym więcej awarii może wyskoczyć w niej. Więc fajnie jest o nią dbać i ją pieścić na tyle, ile oczywiście w granicach zdrowego rozsądku. Dobra, wyciągamy trzeciego patcha, trzeci już jest czysty, nie ma sensu więcej męczyć tej lufy. Odkładamy sobie to, lufa wyczyszczona. Mamy tutaj szkielet. Do szkieletu w sumie nie wpsikałem tego cleanera, ponieważ przyjmiemy, że był czysty. Weźmiemy go, przejedziemy benzynką. Tak jak mówię, jeżeli widzicie, że jest gdzieś miejsce, w którym ten nagar się zebrał, to szczotka. Jedziemy szczotką. W tym wypadku wystarczył mi pędzelek.
powietrze, żeby nie czekać, aż nam wszystko wyparuje. Mamy zupę z bloka, czyli całość innych elementów. Blok ryglowy już jest czysty, wszystko z niego spłynęło. Odkładamy. Szyna spustowa z językiem spustowym też jest czysta. Odkładamy. Zrzut zamka czysty. System wyrzutnika ze sprężyną spustą też jest z nią wszystko w porządku. Nie będziemy się nad nią pastwić. O, jeszcze jedna rzecz. Jak macie pędzelki, jeżeli już będziecie zaopatrzać się w te pędzelki, to polecam Wam kupić te z nylonowym włosiem, ponieważ z takich normalnych te włosy często wylatują i może denerwować niektórych użytkowników. Tutaj akurat nie zrobi nam dużego problemu, ale jak na przykład odtłuszczamy broń, żeby ją potem pomalować cerakotem i nam taki włos się przyklei, gdy już wszystko jest pomalowane, gdy już wszystko jest przygotowane i nagle zobaczycie, że pod warstwą cerakotu jest taki włos, to można się lekko wkurzyć, ponieważ trzeba wtedy cały ten element znowu umyć i przygotować od nowa do malowania. Dobra, w sumie benzyny już raczej używać nie będziemy. Wszystko wyczyściliśmy. Odkładamy sobie ją. Mamy rozłożony zamek i szkielet. Przechodzimy do składania broni i jej konserwacji. Przygotujemy sobie smary. Smar twardy i smar miedziowany. Glock wymyślił sobie, że powinno się smarować elementy w broni smarem miedziowanym, więc tak też zrobimy. Zaczynamy od zamka. Najpierw na zamek można dać delikatną warstwę oliwki. Ona stworzy taki film olejowy, który zapobiegnie nam wchłanianiu się wilgoci i innych warunków atmosferycznych, które niekoniecznie będziemy chcieli, żeby nam reagowały z bronią. Mało tej oliwki, broń nie lubi pływać, zresztą jak przegniecie z oliwką, to zobaczycie, jak fajnie jest dostać olejem po oczach w trakcie strzelania, więc tak jak mówię, dosłownie delikatnie. Ta oliwka jest fajna, ponieważ ona ma dużo powietrza, a mniej oliwki, więc ten aerozol jest na tyle rozpylony, że musielibyśmy naprawdę dużo jej dać, żeby ona zaczęła nam lać się, kapać, ewentualnie żebyśmy widzieli, że z nią przegięliśmy. Tutaj nie wiem, czy będzie widać, raczej nie będzie widać, ale taka dosłownie malutka, delikatna warstwa tego oleju nam się tutaj pojawiła. Dobra, składamy zamek. Pazur wyciągu? Może inaczej. Zaczniemy od samoczynnego bezpiecznika. Tu Wam akurat sprzedam jeden fajny protip. Jeżeli na przykład musicie włożyć gdzieś sprężynkę do jakiegoś otworu, która wypada, wystarczy dać na końcówkę troszeczkę smaru i wtedy nam to nie wypadnie, choćbyśmy tym trzęśli. Nie ma najmniejszego problemu. Wkładamy samoczynny bezpiecznik iglicy. Wkładamy pazur wyciągu. Pazura nie smarujemy, nie ma to sensu. Żerć pazura wyciągu. Iglica. Właśnie, jeszcze Wam nie wspomniałem o jednej rzeczy. Jak będziecie tą iglicę wyciągać i ona Wam wyjdzie z zamka razem z taką czarną tulejką, to oznacza, że jest ona już zużyta i wypadałoby ją zakupić i wymienić. Wkładamy iglicę. Płytka oporowa. Zamek złożony. Dobra. Teraz jeżeli chodzi o smarowanie. Patyczek do uszu. Smar miedziowany. I teraz tak. Smarujemy w następujących miejscach. Miejsce stykania się lufy. Miejsce ryglowania się lufy na zamku. Delikatnie możemy dać na samoczynny bezpiecznik i na iglicę. Dodatkowo możemy, nie wiem, zostawić po kropeczce małej na prowadnicach, na szynach. Odkładamy zamek. Bierzemy lufę, smarujemy ją też w miejscu ryglowania. Będziecie widzieli, gdzie ją smarować. Generalnie smarujemy broń tam, gdzie jest ona wybłyszczona. Tam, gdzie jest wybłyszczona, to wiadomo, że wypadałoby dać trochę smarowidła, bo tam akurat ona pracuje. O, lufa posmarowana. Odkładamy patyczek. Wkładamy lufkę. Żerć oporowowrotna.
niestety tą żartkę dziwną, z mocniejszą sprężyną. Czasami ciężko mi jest... O, dobra. Elegancko wszystko weszło. Dobra, zamek mamy złożony, przechodzimy do szkieletu. Szkielet możemy sobie też na początku dosłownie delikatnie psiknąć olejem. Ono tu już się rozprowadzi, w środku tam, gdzie ma się rozprowadzić. Mamy jeszcze miejsca jak sprężyna zrzutu magazynka, czy te skrzydełka, które są blokadą zamka. Jak damy jej delikatnie tej oliwy, ona tam już sobie wejdzie w miejsca, w które powinna wejść i nam zabezpieczy wszystko przed właśnie wilgocią i innymi rzeczami. Dobra, spinamy ze sobą system spustowy, czyli wkładamy przerywacz, szynę spustową zapinamy na sprężynę spustu. I teraz tak, patyczek możemy wziąć drugą stronę, żeby nie marnować ich więcej. Smar. Na przerywacz damy troszkę. Na szynę spustową też damy troszkę. O, rozpięło nam się. O. I na górę szyny spustowej też możemy dać troszkę. Dobra. Posmarowane wkładamy do środka do broni. Krokujemy system. Wkładamy blok ryglowy. Zrzut zamka. Kołkujemy blok. Dobra. Wszystko nam weszło elegancko. Bierzemy patyczek, smar miedziowany i tak. Smarujemy prowadnicę, to dosłownie delikatnie. Jedne prowadnice na bloku ryglowym, szynę spustową tam, gdzie podnosi bezpiecznik iglicy, prowadnicę na końcu szkieletu i to wszystko. I broń jest zakonserwowana, nasmarowana. Zobaczcie, że tego smaru jest tutaj bardzo niewiele. Są to miejsca, w których faktycznie ta broń pracuje. Spust przyjemnie chodzi, został nasmarowany. Cała broń przyjemnie chodzi. Jeszcze magazynek. Magazynek w sumie dużej filozofii nie ma. Delikatnie dać mu oliwki. Włożyć do środka. Spiąć. No. Całość broni zrobiona. Dużo to nie zajęło. Może to być jeszcze w sumie szybsze czyszczenie. Teraz Wam trochę tłumaczyłem, jak to wygląda. Na potrzeby filmu też czyściłem rzeczy, które niekoniecznie były potrzebne do czyszczenia. Raczej nie trzeba było ich na tyle szorować, bo i tak już były czyste. Więc ogólnie taką broń można wyczyścić w 5 minut, żeby ją utrzymać w czystości. Polecam utrzymywać klamki w czystości, nie czyście ich następnym strzałem, bo po prostu szkoda broni. Jak filmik Wam się podobał, łapka w górę. Jeżeli coś Wam się nie podobało, to oczywiście piszcie w komentarzach, dajcie znać, jak Wy to robicie, co byście zmienili, albo ewentualnie czego Wy używacie, co na przykład jest naprawdę fajnym jakimś tam czyścidłem. No i co, dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w następnych filmikach. Nara!